ja. Nie mam tutaj z tym żadnego problemu i potem tylko słyszę, ale otyła, Jezu, i taka siwa, niezadbana. To prawda, jest nas teraz dwie, w sensie nie jestem w ciąży, jest nas dwie w sensie, że jestem gruba, natomiast dbam bardziej o swój rozum niż o to, jak wyglądam na zewnątrz, bo według mnie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, jak wyglądamy, w co się ubieramy, ważne, jakim jesteśmy ludźmi. To mój mąż robi, że ja udaję, że nie widzę. Przywieźliśmy kilka egzemplarzy, ale dosłownie na palcach jednej ręki. Gdyby ktoś z autografem, to polecam. Książka dla dzieci 2-6. Dla 2 rąk? Znaczy swoich i moich. To 4, 2. 2,5. Dobra, wszystko jedno. Parę egzemplarzy. Ta gruba to jest poradnik dla rodziców dzieci 2-6, jeżeli ktoś takie ma, bardzo polecam. A druga jest książeczką dla przedszkolaków, którą napisałam, opisując prawdziwe historie mojego własnego, prywatnego syneczka, jak był przedszkolakiem, bo pomysłowo chory. Także gdyby ktoś chciał, z autografem namawiam, po spotkaniu może ktoś sobie zechce kupić. Dobra. Dzisiaj się spotykamy, żeby rozmawiać o wychowaniu. I ja wiem, że Państwo jesteście na pewno fantastycznymi rodzicami, którzy dają dzieciom to, co dzieciom jest potrzebne. A kto wie, co dzieciom jest potrzebne najbardziej od rodziców? Czego dzieci chcą najbardziej od Was? Poza pieniędzmi. Miłości to jest bardzo duże słowo. Jak dzieci rozumieją, znaczy zgadza się, jak dzieci rozumieją miłość. Przychodzi do mnie dziewczynka i mówi, moja mama mnie nie kocha. Ja mówię, a skąd, kochanie, o tym wiesz? I co ona odpowiada? Bo nie ma dla mnie czasu, mówi dziecko. Nie ma większej wartości dla dzieci niż Państwa czas. Żadne pieniądze, żadne ciuchy, żadne zabawki. Czas. Państwa czas i Państwa uwaga. Skupienie się na człowieku. Nieważne, czy on ma tydzień, miesiąc, 5 lat, 15, czy nawet wy dorośli w relacji ze swoimi rodzicami też byście chcieli, żeby oni, jak przychodzicie do nich, wy dorośli ludzie, żeby słuchali, co do nich mówicie. O jakim opowiadacie o swoich sprawach, o swoich problemach, o swoich lękach, z różnymi sprawami. Chcielibyście, żeby was posłuchali. Wasze dzieci też tego chcą. Więc to jest pierwsza rzecz, którą warto ustalić na początku. Wasz czas. Czas niestety ma tę wadę może, że jest dobrem nieodnawialnym. Nie da się go cofnąć. Jak przeleci, to było. Ci z Państwa, którzy mają starsze dzieci niż przedszkolaki, dajmy na to wiedzą, że wystarczy mrugnąć i one są już dorosłe. Człowiek się nawet nie zorientuje. Dopiero urodziłam, a już proszę bardzo komunia, a już proszę bardzo przyszedł z dziewczyną, a już proszę bardzo jakieś prawie że dorosłe sprawy. Czas leci nieprawdopodobnie szybko, w związku z czym bardzo Państwa namawiam na to, żebyście go nie tracili. Żebyście go nie tracili na wykłócanie się z dzieckiem o to, dlaczego w Twoim pokoju jest bałagan. Dlatego, że to nie ma żadnego znaczenia. Powinniśmy zadbać o to, żeby w głowie dziecka nie było bałaganu. Żeby w sercu dziecka nie było bałaganu. W pokoju zawsze ktoś może posprzątać. Albo my z dzieckiem, albo nawet już trudno my. Niech mu będzie. Natomiast my poświęcamy za dużo uwagi temu, co tak naprawdę w życiu nie jest istotne. Ja wiem, że wy mi zaraz powiecie, nie, no musi być posprzątane. Oczywiście, że fajnie jest, jak jest czysto, ale warto odróżnić bałagan, który jest bałaganem artystycznym, na przykład na biurku albo w pokoju waszego dziecka, od brudu. Brud nie, zgadza się. No ale to znowu jest tak, że dzieci patrzą na nas i my bardzo szybko widzimy brud, bałagan u dziecka, ale gdybym ja teraz poszła do Państwa, gdybyście mnie zaprosili, a byłabym taką wścibską teściową, otworzyłabym szufladę, bym otworzyła, wie co masz tak majtki niepoukładane? A dlaczego tu jest ta serwetka tak krzywo? A potem tak jak Małgosia Rozenek, Małgosia ona jest? Małgosia. Biała rękawiczka. O, brudne, prawda? Znaczy my bardzo szybko i chętnie widzimy różne rzeczy, również u naszych dzieci, które nam się nie podobają. Nasze dzieci są, proszę Państwa, osobnymi istotami. I one oczywiście dziedziczą po nas, po rodzicach, po dziadkach, po jego matce również. Czy nam się to podoba, czy nie. I dzieci sobie nie wybierają tych cech. To nie jest tak, że jak jesteśmy w ciąży, teraz mówię do kobitek, to tam siedzi w środku ten człowiek i mówi, ma takie karty i mówi, to biorę, tego nie biorę, to fajne, to nie fajne. Nie, ono dostaje pewien pakiet. I dzieci są zwykle do nas podobne. Mają podobne temperamenty. Przychodzą do mnie rodzice na poradę i mówią, moje dziecko, pani Doroto, jest strasznie nieśmiałe, ja bym chciała, żeby było śmiałe. Ja mówię, super, to jest ważne, żeby dziecko sobie radziło w życiu. A po kim jest takie nieśmiałe? No po mnie trochę, ale bym chciała, żeby było inne. Ja mówię, dziecko nie będzie inne. Jaki ma pani ulubiony kolor?
Biały. A pani? A pani? Dobra, no to teraz panie, jak macie dzieci, to pani urodziła białe, pani zielone, a pani niebieskie. Tak, takiego ludka. I teraz to, co możemy robić z tym ludkiem w tym kolorze, to go wyciągać, formować, żeby on był jakiś. Ale on się nie zrobi fioletowy, nie zrobi się żółty i nie zrobi się, nie wiem, biały na przykład. On będzie takiego koloru, jaki zmieszaliście z genów waszych rodziców. To jest pierwsza rzecz, więc pewnych rzeczy nie przeskoczymy, na przykład temperamentu. Bo my możemy wychowywać dziecko, mówiąc mu o normach, zasadach, regułach, co jest B, a co jest cacy, tak w skrócie. Co jest dobre, co jest złe, co jest poprawne, co jest ważne. Natomiast temperamentu nie. Jak macie takiego, co patrzycie na niego i się męczycie, bo on po prostu cały czas biega, skacze, pluje, nawija, gada, podskakuje, skacze, mówi, pluje, nawija, to on po prostu ma taki temperament. I warto się do tego temperamentu przyzwyczaić. Mój syn młodszy od małego zawsze był i jest do dzisiaj. Może troszkę mu się teraz zmieniło, no ma 2 swoich dzieci, już nie może sobie na to pozwolić, ale jak był mały, był malkontentem. Malkontent to jest taki facet, co mu się wiecznie nie podoba. O, chodźmy w lewo. Ja mówię, dobrze, trzeba było w prawo. Ja mówię, może w prawo, trzeba było w lewo. No po prostu, co byście nie zrobili, był wiecznie niezadowolony. I był takim facetem, co to było męczące. Taki 4-latek, który po prostu, wiecie, z bólem istnienia wiecznie. I wiecznie nie tak. I jak on miał 4 lata, ja poszłam z nim do pani doktor. Mówię, pani doktor, proszę mi dać mojemu dziecku jakieś leki, bo ja po prostu oszaleję z nim. No, po prostu oszaleję. On jeszcze do tego był bardzo taki ruchliwy, gadatliwy, niezadowolony, ruchliwy i gadatliwy. I pani doktor na mnie spojrzała, mówi, a wolałaby pani, żeby tak siedział na krzesełku i się bujał? Ja mówię, nie. Ona mówi, to do widzenia. I ja wróciłam wtedy do domu. Ja pamiętam ten wieczór i sobie pomyślałam, że to ja muszę zrobić miejsce dla swojego dziecka i dla jego temperamentu, a nie zrobić tak, żeby on się dopasował do tego, jak mi jest wygodnie jako mamie. Bo to wy macie wychować człowieka nie takiego, że on ma być taki, jaki wy chcecie, żeby on był, bo on już jakiś jest. Oczywiście trzeba go wychowywać, trzeba kształtować, trzeba z nim rozmawiać, trzeba tłumaczyć, pokazywać, dawać mu dużo wolności, dawać mu możliwość samodzielności. Jak masz na imię, dziewczynko? Ona ma na imię Zosia. A ile masz lat, dziewczynko? Ona ma 9. A czym się interesujesz, dziewczynko? Ona się bardzo interesuje baletem. Ja mówię, a mówisz? Mówi, córka mówi, tak. Tylko jest bardzo nieśmiała. Prawda? Chciałabym, żebyście myśleli o swoich dzieciach jako ludziach, a nie tylko o dzieciach. Lub nie tylko jako uczniach. Bo mnie się na przykład dzieci bardzo często skarżą. Ja jeżdżę codziennie, jestem w zasadzie w innej miejscowości w Polsce i często rozmawiam też z dziećmi, mam takie spotkania z dzieciakami. I na przykład takie dzieci 8-10 plus mówią tak, dla mojego rodzica jestem tylko uczniem. Jego nie interesuje, co mi się śniło, co lubię, co bym chciał. Co było w szkole? Jakie stopnie? A byłeś grzeczny? A co było na obiad? A zjadłeś? Tylko to jest istotne. Zresztą w ogóle pytanie, co zjadłeś na obiad, dzieci nie przychodzą do szkoły jeść obiadu, proszę państwa. Znaczy oczywiście jedzą i dobrze, że jedzą i fajnie, ale to nie jest najważniejsza rzecz. Ważne jest, czego się dowiedziałeś dzisiaj. Nie nawet czego się nauczyłeś, bo to jest jakby wyższa szkoła jazdy. Czego się dowiedziałeś? I teraz odwróćmy sytuację. Przychodzi taki młody do domu, lat 12, mówi, mamo, wiesz, a co było w 1745? Ja nie mam pojęcia, co było w tym roku, panie dyrektorze, to tak na rybkę rzuciłam. W 1745, bo dzisiaj się w szkole dowiedział, że coś było. I cały podekscytowany przychodzi, a matka mówi, daj mi spokój w 1745, obiad jest, pokój sprzątnij, gdzie masz buty? Dlaczego znowu wlazłeś tutaj? A zrobiłeś zakupy? I czego się dowiaduje wasze dziecko w tym momencie? Tego, że to, co było w szkole, jest bez sensu i w ogóle nikomu do niczego niepotrzebne. A w następnym zdaniu słyszy, do lekcji, naucz się, ucz się, pracuj, powtarzaj 5 razy. A gdybyście powiedzieli, nie wiem, co było w tym roku, opowiedz mi, to by wam opowiedziało. A potem by przyszedł ojciec z roboty i wy byście powiedział, a wiesz, czego nasze dziecko się dzisiaj dowiedziało? Powiedz ojcu. I ojcu powie. I powtórzył 2 razy. A jak powtórzył 2 razy, psychologia mówi, zapamięta. I wróci do szkoły i będzie wiedział, co było w 1758, czy tam, który powiedziałam. Nieważne już. Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Znaczy my jako rodzice musimy wyrażać zainteresowanie, wykazywać zainteresowanie tym, co dzieje się w szkole, nie stopniami. Kto pamięta z państwa, ręka do góry, kto pamięta z państwa, co miał w 5. klasie na semestr pierwszy z historii? Jeden pamięta, ale jeden dziwny zawsze jest na sali.
To nie ma żadnego znaczenia w efekcie na końcu. Ważne jest, że dziecko się będzie interesować historią albo biologią i będzie na przykład miało takie myślenie, że będzie podróżować po świecie, albo będzie chciało czytać książki, albo będzie chciało pójść do szkoły ekonomicznej i nie wiem, pieniądze liczyć. No wiadomo, że fajnie jest pracować w sklepie, bo się bierze pieniądze. Ja tak długo myślałam, że jak się pracuje w sklepie, to się te pieniądze bierze dla siebie. I było rozczarowujące, jak się dowiedziałam, że nie dla siebie. I już nie chciałam potem pracować w sklepie. Miałam mniej więcej 5 lat wtedy. Żeby rozmawiać z dziećmi o ich planach, o tym, gdzie one się widzą za parę lat. Oczywiście ta rozmowa z 7-latkiem jest bez sensu, bo 7-latek to się generalnie nigdzie nie widzi jeszcze. Ale już 12-latek może powiedzieć, chciałbym na przykład pracować ze zwierzętami. Albo chciałbym pracować na przykład bez ludzi, czyli sam być sobie szefem. Ja wiem, że teraz dzieci najczęściej mówią, że chciały być youtuberami, albo tam tiktokerami, albo influencerami, bo to podobno straszne pieniądze się tam zarabia i te internety tak płacą guzik z pętelką. No ale tak na razie myślą. Chłopcy piłkarzami chcą być, a na pytania, co musi umieć piłkarz? Nic. No i mamy potem takich piłkarzy, co umieją nic. Ja nie wiem jak państwo, ale ja przeżywam mecze kadry. Na szczęście nie będą pokazywać tego najnowszego, bo byśmy umarli przed tym telewizorem. Znaczy, piłkarz musi umieć masę rzeczy, oprócz tego, że umie grać w piłkę. Musi umieć mówić, powinien znać języki, trochę ekonomii, powinien wiedzieć, żeby go nie okradli. No żeby w ogóle mógł o czymś porozmawiać, nie? Z innym człowiekiem. Jak myślimy sobie o normach, zasadach i regułach, to pamiętajmy w ogóle, że one nie działają tylko dla dzieci. Bardzo często mam tak, że słyszę, no my wychowujemy nasze dziecko, żeby nie przeklinało. I jak prowadziłam taki program, nie wiem, czy państwo może widzieli, był taki program Superniania, nie znoszę tej baby, co to prowadziła, no ale co zrobić. I to było tak, że myśmy się pojawiali, znaczy najpierw się pojawiała w domu ekipa, która zakładała kamery. I przez 3 dni, jeszcze bez mojej obecności, ta rodzina żyła z kamerami, przyzwyczajając się do tego, że kamery są wszędzie. Łącznie z tym, że kamery były w toalecie, ale w toalecie mieli taki metalowy, taki, no nie metal, to był taki papier metaliczny, który można było zasłonić kamerę. Pod koniec nagrywania, po 3 tygodniach, bo tyle trwało nagranie, już nikt nie zasłaniał. To operatorzy tylko wyłączali monitory, mówi. Bo już nikt nie pamiętał, że są kamery, ale pierwsze dni były takie, że ludzie mówili do siebie na przykład tak, kochany mężu, mógłbyś mi zrobić herbatę? A on mówi, ależ oczywiście, kochana żono, mógłbym ci zrobić herbatę. 3 dni mniej więcej tak to wyglądało. Po 3 dniach już było, mówi, zamknij się. Prawda? I czyli wtedy, jak już było, zamknij się, daj mi spokój, wszystko przez ciebie, to twoja wina, nienawidzę cię, to był, Dorota, możesz przyjeżdżać. Znaczy zaczynają normalnie funkcjonować. No i wchodziłam ja cała na biało, albo różową najczęściej. I zaczęliśmy z tymi rodzinami rozmawiać. I nagle ja się dowiadłam, nie, Dorota, my w ogóle nie przeklinamy przy dzieciach, a ja mam materiał, kiedy po prostu tam się kupa z buzi tym ludziom wylewa. Nie, ja w ogóle nie uderzyłam dziecka, nigdy. To było czasy jeszcze przed ustawą antyprzemocową, bo ustawa jest z 2010 roku, a program był 6, 7, 8, 9. Więc no... Nie, ja nie biję w ogóle dziecka. Nie, ja mówię swojemu dziecku, że je kocham. Ja mówię, ja to jestem 3 tygodnie, ani razu nie widziałam. Nie, no bo ja mówię, jak one śpią. Ja mówię, a czy rozmawiasz z dzieckiem o wartościach? Tak, rozmawiamy, tak. Tłumaczyliśmy dzieciom, że nie wolno kraść. No i na przykład Krystynka przyszła ze szkoły i powiedziała, że pani powiedziała, żebym przyszła do szkoły. No to ja poszłam do szkoły, mówi mama, i powiedziałam Krystynce, że nie może zabierać koleżance długopisu. Niech mi powie, to ja jej z pracy przyniosę. I matka w ogóle nie łączy kropek, rozumiecie? Ona w ogóle nie wie, co ona powiedziała. No bo z pracy to nie kradzież przecież, prawda? No wiadomo. Dzieci nie robią tego, co my mówimy, żeby robiły, proszę państwa. Niestety to jest taki feler dziecięcy. Dzieci robią to, co widzą. Więc jeżeli w domu jest przemoc, to wasze dzieci tę przemoc zakodują i przyniosą do szkoły. Oczywiście nie wszystkie ją wykorzystają, ale jest to większe prawdopodobieństwo, że to zrobią. To może być przemoc werbalna, może być przemoc psychiczna, może być przemoc fizyczna. Jeżeli zobaczą taki wzór w domu, bo tego się w domu nauczą, znaczy uznają, że to jest okej. Jeżeli zobaczą w domu brak szacunku, czyli na przykład matka będzie źle mówiła o ojcu, że to jest w ogóle nic nie wart, facet brudny, śmierdzi, a jego matka to w ogóle potwór, tak? Albo on będzie mówił o żonie, że się do niczego nie nadaje, nic nie potrafi, gruba, nie umie gotować. To może się zdarzyć raz. Bo wiecie, jak to jest? Każdy, kto ma dziecko, wie, że jak mamy w szafce ciastka,
takie szeleszczące, to możemy długo do dziecka mówić, chodź na obiad, nie przyjdzie, ale jak tylko wyjmiemy te ciastka i tak po cichu je otwieramy. Co jesz? Co masz? Pokaż. Prawda? Jest natychmiast, bo dzieci mają też wybiórczy słuch i wybiórczy wzrok i widzą rzeczy nie te, które chcemy im pokazać, tylko widzą na co dzień, jak się zachowujemy. Więc jak na przykład nie szanujemy siebie nawzajem w domu, nie szanujemy naszych starych rodziców, na przykład, którzy z nami mieszkają, nie umiemy postawić własnych granic, nie pozwalamy dziecku postawić jego granic. No te słynne babcie potworzyce, przepraszam, wszystkie babcie. Oj, chodź, pocałuj babcie, a dziecko się wycieraj nie chce, a my mówimy, no pocałuj, dlaczego nie? No to teraz sobie wyobraźcie, że ja z każdym z państwa tu chciałabym zrobić misia. Takiego, wiecie, misia. I niektórzy powiedzieli, fajnie, z zawadzką misia. Niektórzy, nie lubię misiów, nie lubię, jak mnie ktoś dotyka. A inni powiedzieli, no ja lubię, ale nie z panią. Każdy ma prawo i my sobie to prawo jako dorośli dajemy. Nie dajemy go dzieciom. Dzieci muszą być zawsze miłe, grzeczne i uśmiechnięte. A przecież one też mają ból istnienia. One też się obudziły z bąkiem, który im uwiązł, albo coś im się złego śniło, albo ręka im zdrętwiała. To nie jest tak, że one zawsze są cudownie z tym dzieckiem, jak jest cudownie, jak jest fantastycznie. One tak samo jak my mogą mieć zły humor, zły nastrój. A jak wchodzą w okres dojrzewania, jak macie starsze dzieci, znowu 12+, kiedy ich ciało się zmienia, kiedy ich głowa się zmienia, kiedy one sobie myślą, nikt mnie nie lubi w klasie, co może być w ogóle nieprawdą, ale dziecko ma takie poczucie, że nikt go nie lubi, że o nim gadają, że nikt się z nim nie chce bawić. To już przedszkolaki też tak mają. Albo że go przesadzili, teraz musi siedzieć z kimś innym. Albo nikt go nie chce wysłuchać. Mało tego, rodzic nie chce go wysłuchać. Jak pracowaliśmy w Superniani, to były takie zasady w większości domów. Nikt nikogo nie bije, prawda? Ja mówiłam o tym na spotkaniu z nauczycielami. To wiecie, że rodzice bardzo często myślą, że to dotyczy tylko dzieci? Że to rodziców nie, rodzice mogą bić. I siebie nawzajem, i dzieci, bo są rodzicami. Tylko dzieciom nie wolno się bić. To tak nie działa, proszę państwa. Nie ma takiej możliwości. Jak wasze dziecko wraca ze szkoły i mówi, że dostało, nie wiem, zły stopień, nie taki, jaki was satysfakcjonuje. Przypomnijmy sobie własne stopnie. I nagle rozmowa się odbywa. Ale ta nauczycielka jakaś głupia jest. Nie wolno wam takiej rzeczy powiedzieć. Nie wolno wam takiej rzeczy powiedzieć przy dziecku, nawet jeżeli byście tak pomyśleli. Dlatego, że cała praca nauczyciela nad zbudowaniem swojego autorytetu w klasie i relacją z dzieckiem wzięła w łeb w tym momencie. Ja rozumiem, że możecie być źli, bo nauczyciel źle ocenił wasze dziecko. Możecie być niezadowoleni i lokujecie winę w nauczycielu, a nie na przykład w tym, że dziecko źle to zrobiło, albo brzydko, albo nie tak, albo nie zrobiło. Jak powiecie przy dziecku, że nauczyciel jest głupi, albo debil, albo się nie zna, albo w ogóle jakiś, to dziecko to przyswoi i nauczyciel już nic nie zrobi. Nic nie zrobi. Mało tego, wasze dziecko będzie z tym nauczycielem będzie miało pod górę. Dlatego, że będzie mówił, głupi ten nauczyciel, niech se gada. Mój tata mówił, że głupi. Jeżeli tego nie powie głośno, to będzie tak myśleć, ale czasem powie głośno. Mój tata powiedział, że pani jest głupia. No i wy oczywiście będziecie mówić, nie, ja tak nie powiedziałem. Ja tak nie powiedziałem. Dziecko kłamie, a dziecko wie, że nie kłamie. Zobaczcie, co się z tego robi. Dziecko wie, że wy kłamiecie, bo to słyszało. Wy mówicie nauczycielowi, no bo nie możecie powiedzieć, że powiedzieliście, że głupi, prawda? Jaka tam się pętla robi z tego wszystkiego? Ojciec jarający w drzwiach, synu, nie pal. Palenie jest strasznie szkodliwe, mówię ci, nie pal, nie wolno. Ani elektronicznych też nie wolno. No co to jest w ogóle za rozmowa? Albo synku, po prostu nie pij. Nie pij, my z wujem Marianem raz tylko. Nie pij, alkohol jest szkodliwy. A to czemu ty pijesz, pyta dziecko. Bo jestem dorosły. Znaczy, no pewnie, jak miała zamknięte oczy i zatkany nos, to pewnie nie widziała. No ale rzadko kiedy kto tak wsiada do samochodu, prawda? Raczej widzimy, ale nie reagujemy. No bo jak ona mężowi ma powiedzieć, że on się nachlał i nie może prowadzić samochodu? Albo znajomi wychodzą po wódeczce. Jak pili u nas alkohol, zabieramy kluczyki od samochodu. Nie, to nie wypada. Znaczy lepiej, żeby siebie zabili, kogoś zabili. Znaczy przyzwolenie społeczne na różne zachowania nasze dzieci widzą. Widzą. I skoro rodzic mówi, nie wolno tak robić, a sam tak robi, to czego chcemy nauczyć? Co chcemy wytłumaczyć? Rozmowa z dzieckiem polega nie na tym, że my mówimy, tylko na tym, że słuchamy. I bardzo państwa namawiam, żebyście słuchali, co wasze dzieci mówią, o czym opowiadają. Bo ten czas, kiedy chcą wam opowiadać, znowu, tak jak mrugnięcie powiek, mija bardzo szybko. Czasami przychodzą rodzice i mówią, moje dziecko mi cały czas się pakuje na kolana, pani Doroto. No cały czas, no już ma 8 lat i ciągle na kolana.
Ja mówię, bierz to, bo będzie miał 8,5 i powie, nie odprowadzaj mnie do szkoły, nie całuj, udawaj, że nie jesteś moją matką i nie patrz w ogóle na mnie. A jak przyjdą koledzy, to się nie odzywaj. I nie noś takich butów, bo to są buty dla młodych dziewczyn i moje koleżanki w takich chodzą. Prawda? Więc jak daje przytulasy, to bierzcie nawet jak ma 8, 10, 12 lat. Martwcie się, jak nie będzie chciał tego, czy chciała tego robić. Jest tak, że wy w szkole nie możecie, ponieważ przychodzicie, to rozumiem, że czujecie, że to też jest wasze miejsce, super. I to jeszcze raz gratuluję panu dyrektorowi. Ale żebyście się też nie bali takiego włączania się w to życie szkoły w rozumieniu, że nauczyciel, naprawdę, on wasze dziecko będzie miał rok, może 2, może 3, a wy całe życie. Więc jak nauczyciel mówi, że coś widzi, że coś jest niepokojącego, to nie traktujcie tego jako ataku na siebie, że jestem złym rodzicem i on mnie atakuje, tylko posłuchajcie tego, co mówi nauczyciel o waszym dziecku i pochylcie się nad tym wspólnie, bo być może on widzi coś, czego wy nie widzicie. I dam wam taki przykład. Jak przyjeżdża po 5 latach do małżeństwa znajomy i mówi, jeny, ale twój mąż strasznie źle wygląda i schudł. To my tego nie widzimy, że nasz mąż źle wygląda i schudł, bo my go mamy codziennie, on po prostu codziennie tak wygląda. Tak jak nie widzimy, że nasze dzieci rosną, tylko buty się zwiększają. A dzieci ciągle, była kiedyś taka reklama, że mama ciągle swojego synka widziała takiego małego. Trochę tak jest, że my nie widzimy tych zmian, jak one są codziennie. Dopiero jak po jakimś czasie widzimy. Więc nauczyciel na wasze dziecko patrzy trochę inaczej, bo widzi go w grupie, a wy tylko w domu. Widzi go w sytuacji trudnej, a wy im nie dajecie sytuacji trudnej, bo ma posprzątane, uprane, majtki złożone, uprasowane, majtki. Chłopcom koniecznie trzeba prasować do 18 roku życia, wiecie. Bo jak nie uprasujecie, to w ogóle bardzo niedobrze, bardzo. Dziewczynkom nie trzeba, one se radzą, ale chłopcom koniecznie. Ja oczywiście żartuję, ale tak sobie myślę, że bycie odpowiedzialnym rodzicem to jest uczenie się też bycia rodzicem. Bo to jest tak, jesteśmy innymi rodzicami, jak mamy małe dzieci, innymi rodzicami, jak mamy te twinnies, czyli między 8 i 12 i innymi rodzicami, jak mamy nastolatka. Dlatego, że bycie rodzicem nastolatka to jest najwyższa szkoła jazdy i każdego to czeka. Więc słuchanie dziecka, rozmawianie z dzieckiem, interesowanie się życiem dziecka. Pani Doroto, ona słucha takiej muzyki, czy on, że to masakra, same przekleństwa. No, a wy słuchacie Bacha tylko, prawda? I w ogóle Zenek to nie. Nie, Zenek nie. Ale dziecko to strasznej słucha muzyki. A książki, jakie czyta debilne o wampirach. Ale przynajmniej czyta, wy? Znaczy wy tak, to w innych miejscowościach nie. Wy jesteście super, mówiłam to na początku. Wy jesteście super, najlepsi w ogóle. Bardzo namawiam do tego, żebyście myśleli o swoich dzieciach w kategoriach, że macie fajnych ludzi w domu. To jest ostatnia rzecz, którą powiem. Bo rodzice mówią, kocham swoje dziecko, pani Doroto, no kocham. Fajnie. Tylko ja mam pytanie, czy ich lubicie, tych ludzi? Czy lubicie swoje dzieci? Czy lubicie z nimi być? Czy lubicie, jak siedzą i godzinę gadają po prostu o problemach Maryi? I że koleżanka coś powiedziała, kolega powiedziała i po prostu jednym uchem wam wpada, drugim wypada i to w ogóle. Czy lubicie z nimi spędzać czas? Czy lubicie się z nimi śmiać? Takie powiedzenie. Wychowanie dziecka to jest naucz, nakarm, wypuść. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pani Doroto. Proszę państwa, ja wiem, że niektórzy na zegarek zaczynają patrzeć, czas jest, ale to jest czas poświęcony waszym dzieciom i myślę, że tu ten okres, ten czas, który tu jesteście, to jest też po to, za co pani Doroto bardzo dziękuję, zwrócenie uwagi, że my nie jesteśmy po dwóch stronach barykady. My tak naprawdę dla tych dzieci, które tutaj są, jesteśmy jednością. Jeśli my będziemy ze sobą współpracować, to będzie fajnie i to będzie tylko lepiej. I taki był cel, między innymi, jeden z tych głównych tego dzisiejszego spotkania. Ale chciałam powiedzieć, że się nie umawialiśmy na to. Żeby nie było, że pan... Proszę tak powiedzieć. Proszę im tak powiedzieć. Nie. Nie. Tutaj była pełna swoboda. Zresztą ja myślę, że jak żeśmy obcowali z panią Dorotą, to wiecie, że ona i tak by nikogo nie posłuchała w tej kwestii. Więc tu nie ma żadnej reżyserki, a myślę, że państwo i my wyjdziemy po tym dzisiejszych, my nauczyciele, 2 sesjach, państwo jednej,
bardziej dojrzali w niektórych sytuacjach, niektórych przemyśleniach osobistych.